Zamurowało mnie, jest przepięknie. To było jedno z moich największych marzeń podróżniczych. Realizuje się teraz. Płakać się chce ze szczęścia. No i udało się wejść nad wodospadem Wiktorii od strony Zambii. Wjazd kosztuje $20 od łebka, ale zaczęliśmy z panem negocjować i zrobił nam za 10 plus paczkę ciastek jeszcze mu dałem ekstra. Tutaj wypożyczają takie płaszcze przeciwdeszczowe, no ale w sumie jest tak gorąco, że bez sensu. Ja wolę wziąć prysznic, wykąpać się, niż pocić się w jakimś płaszczyku po kimś, albo nawet w kurtce przeciwdeszczowej. Tym bardziej, że nie braliśmy prysznica, bo nocowaliśmy na platformie samochodowej, więc bez sensu. Bierzemy prysznic teraz. Wow, jak to wygląda! To jest cud. Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. No ile nie lubię komercyjnych atrakcji, o tyle to miejsce to jest po prostu torpeda. Obowiązkowy punkt programu, jak będziesz w Afryce. Zobacz. Największe wrażenie chyba ten huk robi, a niekoniecznie same wodospady, chociaż są wspaniałe. I ta woda buzuje do góry z powrotem. I z góry pada i z dołu z każdej strony. A tak to wygląda. Tu jesteśmy. No i będziemy szli tą ścieżką. Jak tu jesteś, to musisz się nastawić na to, że się przemoczysz. No już jestem mokry. No co zrobić? Taka miejscówka. Wycieram kamerę i nagrywamy dalej. Ale miejsce! $10. Tyle ile zapłaciliśmy za te srane skały gdzieś tam w Tanzanii. To tutaj po prostu wrażenia milion razy lepsze. Obczaję, co tam się na dole dzieje. Po prostu szaleństwo. Te wodospady są niesamowite. Są najpiękniejsze wodospady, jakie widziałem w życiu. To jest po prostu niepojętego. Zobacz, a na dole tęcza. Nie wiem, czy to krople, czy łzy, ale jestem zajebiście szczęśliwy. Piękne palmy, w dole rzeka Zambezi, a na górze most graniczny między Zambią i Zimbabwe. Długi na 198 metrów i 120 ileś tam metrów wysoki. Pada deszczyk, jak widzisz, wodospady falą, widoki po prostu nieziemskie. To naprawdę najpiękniejsze miejsce, jakie widziałem w życiu. Różne miejsca widziałem, ale wodospady Wiktorii to jest po prostu torpeda. Jest mokro, ale jest zarąbiście, zobacz. Zobacz, co tu się odbywa. W końcu marzenie się spełniło. Zarówno ja, jak i Maciek uwielbiamy wodospady. A to są chyba najpiękniejsze wodospady na świecie, To nie? Iguazu. A, Iguazu w Brazylii i gdzieś tam na pograniczu chyba Argentyny i Brazylii, tak? Więc no to miejsce to jest po prostu bajka. Jeszcze nie przeszliśmy w ogóle chyba nawet jednej, piątej czy dziesiątej, ale już jestem zachwycony. No jest po prostu coś niesamowitego. Idziemy dalej. Łomot jest straszny i generalnie strasznie napiszcza wodą. Tak. Więc jesteśmy nagrywanie i dźwięk jest po prostu
ciężko przekazać w jakikolwiek sposób. Tak, ale to nic, generalnie chodzi o tę emocje i o te widoki. Co chwilę kamera mokra, ale spróbuję wyciąć z tego jakieś kawałki, które będą w miarę dobre jakościowo. Jestem cały mokry. Prysznic jest niesamowity. Wszystko mokre, fajki. Mam nadzieję, że nie dokumenty. Mam tu pieniądze i popakowane w workach i dokumenty, ale przy tej ilości wody mogły się dostać wszędzie, naprawdę. Tak wygląda człowiek i tak się zachowuje po zwiedzaniu wodospadów Wiktorii. Jesteśmy przemoczeni doszczętnie. Trochę zimno jest. Zimno, ale to fajnie. Że taki wiaterek jest, który no, tak atakuje w tą mokrą koszulę i tak mokre rzeczy. Tak. I mokre majty. Nie było aż tak kręcone wody jakoś. Ale tego nam w sobie było trzeba. Tak troszkę tutaj w tej Afryce się schłodzić, bo cały czas tylko na pełnym upale. A teraz jest fajowo. Tutaj na woda napieprza z każdej strony. Z góry, z dołu, po prostu z każdej. Już jestem mokry. Wyłączam kamerę albo nie wyłączam. Pieprzyć tą kamerę. Lecimy. Ale mokro, ja pierniczę. Wodospady Wiktorii. Przepiękne miejsce, naprawdę. Polecam, rekomenduję. Można skorzystać z płaszcza przeciwdeszczowego, ale najlepszym płaszczem przeciwdeszczowym jest twoja skóra. Jak jej zaufasz, to nie musisz wykorzystać płaszcza. Zobacz, spójrz, co tu się odbywa. Ale tu leje. Ten deszcz po prostu z każdej strony leci. Jesteśmy cali mokrzy. Jest tak dużo deszczu, że ciężko mówić, bo do buzi wpływa. Woda leci zarówno z dołu, jak i spada z góry i z boku. Z każdej strony się zleje, po prostu nie ma szans. Tutaj też trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. Niby są barierki, ale to takie, wiesz, tak leci, że jak mówię, to mi do buzi wpływa. I muszę wypluwać to co jakiś czas. No i o, to się rusza. Trzeba uważać, żeby nie spać. Nie byłoby fajnie. Teraz się wspinamy po jakichś fajnych schodkach. No i próbujemy ogarnąć tutaj co i jak to tu wszystko wygląda. Tutaj ludzie mówili, że od strony Mozambiku te wodospady wyglądają jeszcze lepiej. Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, naprawdę. Bo nie Mozambiku, Zimbabwe. Cały czas te dwa kraje mi się mylą. Od strony Zimbabwe. Bo to, co tutaj widzieliśmy, zapiera dech w piersiach. Jestem w takim szoku, że 3 razy żeśmy obeszli z Maćkiem to wszystko, gdzie normalnie robią ludzie jedną rundkę, nie? Ale my po prostu nie mogliśmy się napatrzeć. Więc żeśmy obleźli drugi raz i później 3. raz. No i teraz powoli wracamy. Ale jeszcze nie wychodzimy z tego terenu, bo chcemy go obejść po prostu doszczętnie. Każdą ścieżkę, żeby zobaczyć, czy czegoś nie przeoczyliśmy. Tu masz taką miejscówkę, gdzie możesz sobie zobaczyć tą rzekę pływającą z góry. Oczywiście nie wolno przechodzić, bo jak cię prąd porwie i pozamiatane i tyle cię zobaczą, dlatego lepiej nie przechodzić. A to fajnie, bo pierw trzeba pójść tam, zmoczyć się na maksa, a teraz tu jest taki upał, to już zaraz będziemy wysuszeni na wiór. Ja w ogóle lubię takie leniwe rzeki, które tak sobie płyną i robi się taki fajny klimacik, więc
Tutaj mi się strasznie podoba. I to jest ta rzeka, która się nazywa Zambezi. I ona płynie stamtąd, tam spada, rozbryzguje się, płynie dalej, tworzy to jezioro, nad którym mieliśmy pojechać i nie pojechaliśmy. Dalej przepływa przez ten most, na którym byliśmy, między Zimbabwe a Zambią. I później dopływa do tego miejsca, gdzie mieliśmy biwak z hipopotamami. Siedliśmy sobie tutaj, żeby się wysuszyć. Ja patrzę, co po mnie łazi. A to modliszka, zobacz. I nie wiem, czy one gryzą, czy nie. I patyk chodzący. I do patyka się upodabnia normalnie. Ale taka jakaś niezbyt przestraszona. To jest miejscówka, która mi się najbardziej podoba. Zobacz, bo tu widać całą panoramę tych wodospadów stąd. Średnia temperatura 35. No właśnie. 10 milionów litrów przez minutę. Możesz sobie to wyobrazić? A, to teraz jak jesteśmy. Czyli jest 2 razy mniej wody. Jak 2 razy? Nie, to jest 500 milionów, a to jest 10 milionów. Czyli teraz jest najlepszy okres. No tak, bo jest pora deszczowa. Najgłębiej jest 109 metrów. O, a tutaj właśnie katarakta diabła. A długość to są prawie 2 km. No po prostu coś niewiarygodnego. Niesamowite to jest, że natura stworzyła coś takiego. Jest tak pięknie, że po prostu szczena opada. Hałas straszny, w ogóle nie wiem, czy mnie będzie słychać, dresie jak wariat. Tu się dzieje, tu jest kocioł. Zdecydowanie punkt kulminacyjny programu, jeżeli chodzi o wyjazd do Afryki. Atrakcja numer 1. Jeszcze nie spotkałem lepszej atrakcji, nie tylko w Afryce, ale na całym świecie. Śmieszne jest to, jak właśnie ludzie się tutaj ubierają, opatulają. Jest 35 stopni w cieniu, jest upał, sauna i po prostu to jest sama radość, żeby się schłodzić. A co oni robią? Zakładają te foliowe kubraczki. No i walimy. Zakładamy na siebie przeciwdeszczowy płaszczyk i jak już masz ten płaszczyk założony, dodajesz sznura i idziesz na te wodospady. I teraz najciekawsza część. Najbardziej zarąbiste jest spektakularne miejsce, zobacz. Nawet nie wycieram kamery, nie ma sensu. Wow, jaka tęcza! Z każdej strony woda na piętro. I do buzi, i do uszu, wszędzie. Jedziemy dalej. Nic nie słychać. Ale może to i dobrze, bo w sumie nie mam nic do powiedzenia takiego. Po prostu uważam, że to było najlepiej wydane $10 w moim życiu. Autentycznie. Po miesiącu tułaczki po Afryce, moja koszula wyprawowa niestety już zaczyna się pruć, bo nie tylko nasze organizmy dostają kość, ale i ciuchy. Muszę znaleźć panią z maszyną do szycia i niech mi to normalnie bierze i naprawia, nie? Przyszyję łatkę i będzie jeszcze koszula jak ta lala. O, tak to wygląda. Takie widoki, takie tereny. Pięknie, co? Tam, dalej się ciągną te wodospady. No i my tam będziemy, może jutro, może pojutrze, zobaczymy jak nam wyjdzie. Pojedziemy tam autostopem, jak to my mamy w zwyczaju. Dostaniemy się na drugą stronę, przenocujemy. Podobno ma być jeszcze ładniej. Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Myślę, że to jest atrakcja numer 1 w Afryce, jak dla mnie i na świecie. W różne miejsca widywałem, ale to miejsce jest po prostu zarąbiste. Więc szczerze rekomenduję. Przyjeżdżaj, jak tylko możesz. Można to ogarnąć bardzo tanio, jak widzisz. Słuchaj, tu się okazuje, że to wcale nie tak krótko, bo tutaj jeszcze można zejść w ogóle na dół, więc oczywiście, że pójdziemy i zobaczymy wszystko. Ja pierdzielę, on ma wielkie zęby. Czyli Maciek stwierdził, że idziemy dookoła. Może to chyba jest lepszy pomysł, żeby mu nie wchodzić w paradę. Ja widziałem kiedyś takiego jednego w akcji do końca życia trauma. Naprawdę tych unikaj. Zobacz, jak chodzisz tutaj, to warto się też od tych wodospadów troszeczkę oddalić, ponieważ z dystansu one wyglądają równie pięknie i uroczo. Tak sobie idziemy z Maćkiem i myślimy, rozkminiamy jedno takie zagadnienie polegające na tym, że jeżeli atrakcje są kumulowane jedna za drugą,
no to już tak nie cieszą. Bo to tak trochę w życiu chyba jest. Więc tak jak jest safari, rozmawialiśmy z ludźmi. Safari, które ma 2 dni, 3 dni, 4 dni jest bez sensu. Znaczy bez sensu. Na drugi już dzień człowiek jest zmęczony, już w połowie safari zasypia. Na trzeci dzień już ma dość. I co by tam nie widział, nie oglądał, no to mu generalnie już nie sprawia takiej radości jak pierwszego dnia. I my też nie chcemy zrobić takiego myku, że zrobimy ten błąd. Czyli dzisiaj oglądamy wodospady Wiktorii od strony Zambii. Jutro myślę, że zróbmy sobie dzień przerwy. Jakaś mrówka mi do buta wlazła, mam nadzieję, że mrówka, a nie pająk. A później, czyli pojutrze, zrobimy sobie wodospady od strony Zimbabwe. I tak będzie chyba najlepiej. Wtedy będzie taki dzień reseciku, który spowoduje, że no, będzie od nowa wielkie wow i wielka radość. Dochodzimy do końca tej ścieżki widokowej, później zejdziemy na dół, ale zdecydowanie Ci rekomenduję popatrzeć na te wodospady z drugiej strony, znaczy jakby z dystansu, z oddali. I rzeczywiście trochę z drugiej strony, bo z bliska oczywiście ten huk, ta bryza na Twojej twarzy i ten zimny prysznic to jest fajna rzecz, ale też warto właśnie się troszkę cofnąć, odsunąć i popatrzeć po prostu z daleka na to. I zobacz, tam na dole są ludzie, no i my zaraz tam pójdziemy tą ścieżką taką jakby z drugiej strony, więc jeszcze nas czeka kawał drogi. No i później wrócimy tam do góry zupełnie i przejdziemy znowu tam z 2 km i pójdziemy na ten most. Ale jak my teraz przejdziemy? Czy przepuścisz nas, czy nie? Pewno nie wolno iść między matką a małym. Dobra, idę tędy, spróbuję się przedrzeć przez krzaki. Wygląda to dosyć ciekawie. Na razie nas ignorują. To są dzikie zwierzęta, tutaj naprawdę trzeba uważać. Tu nie ma z nimi jaj, ja je widziałem w akcji. A, i jak zobaczysz taki napis, to olej. No rozumiesz, wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, że czasem trzeba troszeczkę takiej zuchwałości, a nie tylko kurde, że tak powiem, zgodnie z instrukcją. Patrz jaki widok, schodzimy tą ścieżką, no i znowu, każde 100 metrów to już nowy widoczek, bardzo tym razem spektakularny. It's bad for baboons. Yes, I know. Yeah. Are they danger? They attack if you are carrying food. I don't have at all. So no, they won't attack. Super. You are very much safe. Yeah, thank you brother. See you. Bye. Hello. A to co tu wisi, to są liany. Patrz jakie grube, a te jeszcze grubsze. Piękna jest ta ścieżka, bardzo fajna infrastruktura, ładnie zadbane. Zobacz ładnie. Ale piękne miejsce. Ślicznie tu jest. Ta woda daje klimat. A teraz ścieżka się zamienia w taką fajną, eksponowaną na słońcu drogę, która takim trawersem będzie szła i my tam właśnie zaraz pójdziemy. No jesteśmy tu na dole, robi to wrażenie niesamowite. Tutaj masz ten most i tam są liny i ludzie skaczą na bungee. Nawet nie mają dzisiaj klientów, ale widać, bo jeszcze nie sezon. Jak chcesz, możesz skoczyć, o ile pamiętam, 180–160 dolarów kosztuje taka przyjemność. Trochę drogo, jak dla nas za drogo tym razem, ale może kiedyś skorzystam. Tutaj już jest tabliczka, że nie wolno przechodzić dalej. No i tam fajna taka bryza. No bardzo udany dzień. To w ogóle tak idziemy i gadamy i stwierdzamy, że nie da się tego słowami opisać, co myśmy tu dzisiaj przeżyli.